Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że każdego dnia tony masła znikają w piekarniach, kuchniach i podczas śniadań na całym świecie? Roztapia się na pieczywie, nadaje blask potrawom na patelni, a nawet skrywa się w ciastach i sosach. Jednak za tą niepozorną żółtą kostką stoi łańcuch przemysłowy znacznie bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać. A dzisiaj porozmawiamy o prawdziwym maśle produkowanym ze śmietanki. Nie o margarynie, o smaku masła, którą widujesz w supermarkecie. I zapamiętaj już teraz. Gdy na etykiecie widzisz napis e-smak masła, niemal zawsze oznacza to, że produkt nie jest masłem, lecz innym tłuszczem, który próbuje naśladować jego smak. A teraz zastanów się, ile litrów mleka potrzeba Twoim zdaniem, aby wyprodukować zaledwie jedną kostkę masła? 10? 20? W niektórych zakładach jedna linia potrafi w ciągu godziny przetworzyć tysiące litrów mleka w idealne bloki masła. Zawsze o tej samej konsystencji i tym samym smaku, bez ani jednego dnia przestoju. Tyle, że niemal nikt nie widzi, co dzieje się pomiędzy krową na pastwisku, a masłem lśniącym na stole. Patrząc na gotowy produkt na sklepowej półce, trudno wyobrazić sobie liczbę maszyn, czujników i decyzji inżynieryjnych potrzebnych, aby ta mała kostka była miękka, smaczna i bezpieczna do spożycia. Witamy bardzo serdecznie w Fabrykach i Faktach. Tutaj szczegółowo pokazujemy, jak działa przemysł ukryty za najbardziej zwyczajnymi produktami codziennego użytku. A w dzisiejszym odcinku wreszcie zobaczysz krok po kroku, jak biały płyn zmienia się w jeden z najbardziej uwielbianych składników w kuchni. A jeśli w poprzednim odcinku zaskoczyło Cię wszystko, przez co musi przejść winogrono, zanim stanie się rodzynką, poczekaj tylko, aż zobaczysz, co musi przejść mleko, zanim zmieni się w masło. Masło towarzyszy ludzkości od ponad 9000 lat. Starożytne ludy niemal przypadkiem odkryły, że podczas przewożenia mleka w skórzanych bukłakach przytroczonych do koni nieustanny ruch ubijał śmietankę, aż powstawały zwarte grudki. Tak narodził się produkt, który przetrwał imperia, wojny i rewolucje przemysłowe. Ale teraz pojawia się pytanie, które zmienia wszystko. Skoro cała zasada polega jedynie na ubijaniu śmietanki, dlaczego współczesna fabryka bardziej przypomina laboratorium pracujące z najwyższą precyzją? Dzisiaj przekroczysz te niewidzialne drzwi i wejdziesz w sam środek codziennej pracy prawdziwej fabryki masła. Prześledzimy drogę mleka. Zobaczymy, jak oddziela się śmietankę, odkryjemy dokładny moment, w którym zmienia się ona w masło i sprawdzimy, jak cały proces kontroluje się z milimetrową precyzją, aby nie marnować surowca. A zanim wejdziemy na tę niezwykłą linię produkcyjną, zasubskrybuj kanał Fabryki i Fakty. Dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka. I napisz w komentarzu, należysz do zespołu masła na porannym pieczywie? Czy używasz go wyłącznie podczas gotowania? Żeby zrozumieć, jak powstaje masło, musimy cofnąć się o kilka kroków i zacząć dokładnie tam, gdzie wszystko bierze swój początek. Na pastwisku. To właśnie tam każda krowa działa jak mała, biologiczna fabryka, zaprogramowana, by zamieniać trawę, paszę i wodę w jeden z najważniejszych płynów przemysłu spożywczego – mleko. O jakości masła decyduje się już tutaj, na długo przed uruchomieniem pierwszej maszyny. Rasy krów mlecznych wybiera się właśnie ze względu na ich zdolność do produkowania dużych ilości mleka o odpowiedniej zawartości tłuszczu. Im więcej tłuszczu znajduje się w mleku, tym wydajniej można przekształcić ten płyn w masło. Znaczenie ma również sposób żywienia. Krowy karmione określonymi rodzajami pasz objętościowych mogą dawać mleko o bardziej żółtawym odcieniu, bogate w karotenoidy, co bezpośrednio wpływa na kolor gotowego masła. W nowoczesnych gospodarstwach dojenie niemal w niczym nie przypomina już klasycznego obrazu z wiadrem stojącym na ziemi. Zamiast tego zautomatyzowane hale udojowe wykorzystują aparaty udojowe połączone z przewodami, pompami próżniowymi i czujnikami. Systemy te delikatnie pobierają mleko, nie powodując bólu u zwierzęcia, a jednocześnie mierzą objętość, temperaturę, a nawet wykrywają oznaki możliwych problemów zdrowotnych, takich jak zapalenie wymienia.
Gdy tylko mleko opuszcza wymię krowy, rozpoczyna się wyścig z czasem. Trzeba je szybko schłodzić, zazwyczaj do około 4 stopni Celsjusza, aby ograniczyć nadmierne namnażanie bakterii. Odbywa się to w zbiornikach ze stali nierdzewnej wyposażonych w układy chłodzące. Mleko pozostaje tam przez krótki czas, czekając na cysternę, która odbierze je z gospodarstwa. Wszystko odbywa się bez przerywania łańcucha chłodniczego, ponieważ jeden błąd może zagrozić całej partii. Transport do zakładu to osobny, precyzyjnie zaplanowany etap. Izotermiczne cysterny ze stalowym wnętrzem podjeżdżają do gospodarstwa, podłączają przewód do zbiornika i za pomocą pompy zasysają mleko. Przed odjazdem pobierana jest próbka do analizy. Od chwili opuszczenia gospodarstwa aż do dotarcia do fabryki obowiązuje ścisły limit czasu. Nie wystarczy po prostu załadować i odjechać. Harmonogram odbioru układa się tak, aby mleko zawsze docierało świeże i spełniało wszystkie normy. Kiedy cysterna dociera do zakładu, nie może po prostu rozładować zawartości i odjechać. Najpierw technicy pobierają kolejne próbki do serii szybkich badań. Sprawdzają kwasowość, gęstość, zawartość tłuszczu, obecność pozostałości leków i liczbę bakterii. Jeśli którykolwiek parametr odbiega od normy, cała partia może zostać odrzucona. Dopiero po tych testach mleko trafia do ogromnych zbiorników magazynowych w fabryce. Wewnątrz zakładu niemal wszystko wykonane jest ze stali nierdzewnej, a całe otoczenie pozostaje czyste i ściśle kontrolowane. Mleko przechodzi między innymi pasteryzację, podczas której zostaje szybko podgrzane i schłodzone, aby usunąć chorobotwórcze drobnoustroje. Potem nadchodzi kluczowy moment dla produkcji masła – oddzielenie śmietanki. Wtedy do pracy wkraczają przemysłowe wirówki, prawdziwe maszyny do wirowania mleka, osiągające niezwykle wysokie obroty. Wirówki wykorzystują różnicę gęstości pomiędzy tłuszczem a wodnistą częścią mleka. Gdy wszystko obraca się z ogromną prędkością, lżejszy tłuszcz gromadzi się w jednym miejscu, a chudsza część trafia do innego. W ciągu kilku sekund pełne mleko zostaje rozdzielone. Z jednej strony powstaje bogata w tłuszcz śmietanka, czyli baza masła. Z drugiej mleko odtłuszczone, które może zostać wykorzystane do produkcji mleka w proszku, jogurtów lub napojów mlecznych. To właśnie ten etap zaskakuje wiele osób. Wokół przemysłowej produkcji masła narosło mnóstwo mitów. Zamiast tajemniczych mieszanek sercem całego procesu jest obróbka fizyczna, podgrzewanie, chłodzenie, wirowanie i rozdzielanie. Przemysł powtarza tutaj tylko na ogromną i kontrolowaną skalę tę samą zasadę, którą stosowano dawniej w gospodarstwach, pozostawiając mleko w spokoju, aż śmietanka wypłynęła na powierzchnię. Aby wyobrazić sobie skalę, wystarczy wiedzieć, że jedna nowoczesna wirówka może przetwarzać tysiące litrów mleka na godzinę, oddzielając śmietankę od mleka odtłuszczonego z precyzją nieosiągalną dla metod ręcznych. Wyobraź sobie, że trzeba zbierać śmietankę z każdego wiadra mleka osobno, własnymi rękami. Tutaj wszystko odbywa się bez przerwy, w ciągłym przepływie, niczym taśma, która nigdy się nie zatrzymuje. To właśnie ta wydajność pozwala zapełniać sklepowe półki w całej Polsce. W miarę oddzielania śmietanka trafia do specjalnych zbiorników, gdzie standaryzuje się jej zawartość tłuszczu i reguluje temperaturę. Te dwa czynniki, tłuszcz i temperatura, są przepustką do kolejnego etapu tej drogi. Momentu, w którym śmietanka przestaje być jedynie gęstym płynem i zaczyna przygotowywać się do prawdziwej przemiany w masło. I chyba już widzisz, że ta żółta kostka kryje w sobie znacznie więcej technologii, niż mogłoby się wydawać, prawda? A jeśli kulisy gospodarstwa i proces oddzielania śmietanki były dla Ciebie zaskoczeniem, zostaw temu filmowi polubienie. Dzięki temu fabryki i fakty mogą dotrzeć do jeszcze większej liczby osób ciekawych przemysłu, który każdego dnia napędza nasze życie. Teraz, gdy śmietanka została oddzielona od mleka i trafiła do specjalnych zbiorników, rozpoczyna się najbardziej symboliczny etap całej tej historii. Moment, w którym przestaje być jedynie gęstym płynem i zaczyna zmieniać się w masło, które dobrze znasz. Ta przemiana nie zachodzi przypadkowo. Jest wynikiem precyzyjnego połączenia zawartości tłuszczu, temperatury oraz nieustannego ruchu mechanicznego.
Zanim śmietanka trafi do wielkich przemysłowych masielnic, przechodzi dokładną regulację parametrów. Zakład precyzyjnie ustala zawartość tłuszczu, z jaką chce pracować, np. na poziomie od 35 do 40%. Jeśli jest go za mało, śmietankę się zagęszcza. Jeśli za dużo, można ją połączyć z chudszą frakcją. Następnie z ogromną dokładnością reguluje się temperaturę. Różnica zaledwie kilku stopni może całkowicie zmienić końcową konsystencję masła. Po standaryzacji śmietanka trafia do urządzeń, które na pierwszy rzut oka przypominają olbrzymie cylindry ze stali nierdzewnej. Są to tak zwane masielnice ciągłe. W ich wnętrzu znajdują się łopatki i komory obracające się z dużą prędkością, które nieustannie ubijają śmietankę. To, co wygląda jedynie jak gwałtowne wstrząsanie, w rzeczywistości jest starannie kontrolowanym procesem fizycznym. Z chemicznego punktu widzenia śmietanka jest emulsją kropelek tłuszczu rozproszonych w wodzie. Gdy urządzenie intensywnie miesza całą masę, kropelki zaczynają się zderzać i łączyć. To tak, jakby masielnica zmuszała tłuszcz do skupiania się w coraz większe grudki. Po pewnym czasie struktura układu ulega odwróceniu. Tłuszcz przestaje być rozproszoną mniejszością i tworzy ciągłą fazę, zatrzymując w sobie drobne kropelki wody. Zjawisko to nazywa się odwróceniem faz. W praktyce operator nie mówi o emulsji ani o fazie ciągłej. Obserwuje konsystencję i zachowanie produktu. W pewnym momencie śmietanka przestaje przypominać gęsty płyn i zaczyna tworzyć małe żółtawe ziarenka, wyglądające jak kuleczki masła, pływające w białawym płynie. Tym płynem jest maślanka, czyli pozostałość po ubijaniu śmietanki. Podczas dalszego obracania cylindra urządzenie oddziela maślankę od masy maślanej. Część płynna jest odprowadzana specjalnymi wylotami i może zostać wykorzystana w innych liniach produkcyjnych. Natomiast faza stała, powstające masło, przesuwa się dalej. Na tym etapie zakład musi znaleźć równowagę między wydajnością a jakością, usunąć wystarczająco dużo płynu, aby zapewnić trwałość, ale nie wysuszyć masła nadmiernie. W zależności od rodzaju produktu masło może być niesolone albo zawierać ściśle określoną ilość soli, równomiernie rozprowadzoną w całej masie. Sól dodaje się w mieszalnikach, które nadal wyrabiają masło, lecz już z mniejszą prędkością, rozprowadzając składnik po całej jego strukturze. Jednocześnie urządzenie kształtuje konsystencję, rozbijając większe grudki i nadając masie jednolitą formę. Na niektórych rynkach standaryzuje się również kolor masła. Nie musi to oznaczać sztucznego barwienia produktu, lecz takie wyrównanie jego wyglądu, aby konsument zawsze widział na sklepowej półce ten sam charakterystyczny odcień, mimo naturalnych różnic wynikających ze sposobu żywienia krów. Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi normami jakości. Najbardziej wymagającym elementem jest kontrolowanie temperatury podczas całego tego etapu. Jeśli masło stanie się zbyt ciepłe, tłuszcz może się oddzielić, przez co produkt będzie oleisty, przesadnie błyszczący i pozbawiony odpowiedniej struktury. Jeśli temperatura spadnie za bardzo, masło może zamienić się w twardy i kruchy blok. Dlatego czujniki rozmieszczone wzdłuż całej linii nieustannie monitorują warunki i w razie potrzeby regulują chłodzenie lub ogrzewanie. Na tym etapie masło już rzeczywiście istnieje, ale nie ma jeszcze formy, którą widzisz w sklepie. Jest jednolitą masą, gotową do końcowego ugniatania, formowania i pakowania. Mimo to wiele cech decydujących o odczuciach konsumenta, takich jak łatwość rozsmarowywania na pieczywie czy kremowa konsystencja, zostało ustalonych właśnie tutaj, wewnątrz tych stalowych cylindrów, których nikt później nie widzi. Aż trudno uwierzyć, że tak niewielki szczegół, jak różnica 2 lub 3 stopni w temperaturze śmietanki, może przesądzić o tym, czy cała partia spełni standard marki, czy będzie musiała zostać ponownie przetworzona. W zakładzie tej wielkości kontrolowanie parametrów przypomina niemal pilotowanie samolotu. Wszystko trzeba obserwować i korygować w czasie rzeczywistym. Jeśli zaczynasz już dostrzegać, ile inżynierii i nauki kryje się za tą żółtą kostką w Twojej lodówce, chcę poznać Twoją opinię. Napisz w komentarzu, czy wolisz masło solone, czy niesolone.
oraz z jakiego miasta i województwa oglądasz fabryki i fakty. Właśnie w ten sposób odkrywamy, jak daleko dociera ta linia produkcyjna. Gdy masło jest już uformowane, wypłukane, a zawartość soli i konsystencja odpowiednio wyregulowane, rozpoczyna się etap, na którym wszystko musi przebiegać szybko i precyzyjnie. Od tej chwili każdy niespodziewany przestój może oznaczać utratę właściwej konsystencji produktu, zatrzymanie maszyn i efekt domina w całym zakładzie. Masa maślana opuszcza masielnicę jako jednolity blok i przepływa rurami ze stali nierdzewnej do urządzeń wykonujących końcowe ugniatanie i homogenizację. Przypomina to przemysłowe wyrabianie. Ślimaki, łopatki i cylindry obrabiają masło, usuwając pęcherzyki powietrza, rozbijając drobne grudki i zapewniając równomierne rozprowadzenie soli oraz wilgoci. Jednocześnie pompy utrzymują stały przepływ, przekształcając masło w stabilny strumień gotowy do formowania. Następnie przychodzi czas na formowanie i porcjowanie. Masło trafia do form, które nadają mu kształt kostek o masie 100, 200 lub 500 gramów, a także większych bloków przeznaczonych dla piekarni i zakładów przemysłowych. Maszyny wyposażone w automatyczne noże i systemy cięcia drutem wyznaczają dokładny rozmiar każdej porcji, podczas gdy taśmy transportowe pozostają w ciągłym ruchu. Produkt się nie zatrzymuje, to linia dostosowuje się do jego przepływu. Chwilę później kostki trafiają do strefy szybkiego pakowania. Rozwijane są rolki specjalnego papieru, często laminowanego, aby chronić produkt przed światłem i tlenem. W ułamku sekundy ramiona i prowadnice owijają kostkę, zaginają brzegi i zamykają opakowanie. Wygląda to jak sekwencja składania papieru powtarzana tysiące razy na godzinę, zawsze według identycznego schematu. Na tym etapie masa i kształt mają kluczowe znaczenie. Zamontowane przy taśmie wagi dynamiczne ważą każdą poruszającą się sztukę. Jeśli kostka waży mniej niż podano na opakowaniu, urządzenie pneumatyczne usuwa ją z linii. W niektórych zakładach kamery i czujniki sprawdzają również prawidłowość kształtu oraz szczelność zamknięcia opakowania. Wszystko odbywa się bez zatrzymywania produkcji. Zanim produkt ruszy dalej, w wielu zakładach przechodzi jeszcze przez wykrywacz metalu. Jego zadaniem jest upewnienie się, że wskutek zużycia części lub pojedynczego wypadku do masła nie dostał się żaden metalowy fragment. Jeśli system wykryje coś nietypowego, opakowanie zostaje automatycznie odrzucone i odłożone do dalszego sprawdzenia. W miarę przesuwania się linii zapakowane kostki docierają do strefy, w której maszyny składają kartonowe pudełka. Mechaniczne ramiona lub pracownicy układają w nich produkty równymi warstwami. Kartony są zamykane, etykietowane i trafiają na palety, nadal w chłodzonym otoczeniu, aby masło zachowało właściwą konsystencję. Podczas gdy linia pracuje, kontrola jakości równolegle nadzoruje cały proces. W regularnych odstępach pobiera się próbki i przekazuje je do zakładowego laboratorium. Technicy sprawdzają zawartość tłuszczu, wilgotności i soli, a także kolor, konsystencję oraz parametry mikrobiologiczne. Niektóre testy odtwarzają w praktyce to, czego doświadcza konsument: łatwość rozsmarowywania na pieczywie, smak i aromat. Jeśli coś odbiega od normy, można prześledzić daną partię, skorygować proces i zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu. Gdy wyniki mieszczą się w wymaganych granicach, zapaletowane kartony trafiają do chłodni, czyli dużych pomieszczeń o kontrolowanej temperaturze. Tam masło oczekuje na zaplanowany załadunek. Podjeżdżają chłodnie samochodowe, odbierają towar i ruszają do centrów dystrybucyjnych, sklepów, piekarni oraz restauracji. W ciągu zaledwie kilku godzin zakład może wyprodukować tyle masła, by zaopatrzyć sklepowe półki w całych regionach. Dla osoby stojącej w sklepie wszystko sprowadza się do zdjęcia kostki masła z półki i włożenia jej do koszyka. Jednak za tym prostym gestem kryje się linia produkcyjna łącząca mechanikę, automatykę, czujniki, oprogramowanie i pracę wielu specjalistów, którzy dbają o to, aby każda kolejna sztuka była możliwie identyczna z poprzednią.
Gdy masło jest już ułożone na paletach i przechowywane w chłodniach, rozpoczyna się ostatni etap tej podróży. Opuszczenie fabryki i dotarcie w nienaruszonym stanie prosto na Twój stół. Teraz główną rolę przejmuje logistyka chłodnicza. Na całej tej trasie obowiązuje jedna zasada. Nie wolno przerwać łańcucha chłodniczego. Każdy postój, każdy rozładunek i każda chwila z otwartymi drzwiami ciężarówki są dokładnie odmierzane, aby temperatura nie wzrosła zbyt mocno. Dzięki temu konsystencja, nad którą fabryka pracowała z taką precyzją, pozostaje niezmieniona aż do chwili, gdy otwierasz opakowanie w domu. Kiedy masło wreszcie trafia na sklepową półkę, znika pośród setek innych produktów. Jednak jego zastosowanie jest znacznie szersze niż tylko smarowanie pieczywa. Nie istnieje też tylko jeden rodzaj masła. Oprócz klasycznego masła solonego i niesolonego produkuje się wersje przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, o zawartości tłuszczu i wilgoci dobranej tak, by lepiej znosiły wysoką temperaturę pieca albo nadawały odpowiednią strukturę konkretnym rodzajom ciasta. Są również masła klarowane oraz popularne ghee, z których usuwa się niemal całą wodę i stałe składniki mleka, pozostawiając prawie czysty tłuszcz, szczególnie ceniony w kuchni, wykorzystującej wysokie temperatury. Mimo to wiele osób nadal myli masło z margaryną. Z wyglądu oba produkty mogą być podobne, ale mają zupełnie inne pochodzenie. Masło powstaje ze śmietanki mlecznej, natomiast margarynę produkuje się z przetworzonych olejów roślinnych. Oba produkty mają swoje miejsce w przemyśle i kuchni, każdy oferuje inne właściwości technologiczne i smakowe, ale warto zauważyć, że tak podobne produkty na talerzu powstają w całkowicie odmiennych procesach przemysłowych. Pamiętasz pytanie z początku? Co dzieje się pomiędzy krową na pastwisku, a masłem lśniącym na Twoim stole? Teraz już wiesz, że po drodze działają nowoczesne gospodarstwa, cysterny, wirówki, ogromne masielnice, czujniki, laboratoria i linie pakujące, które nie mogą się zatrzymać. A teraz chcę poznać Twoją opinię. Który etap tej podróży masła zaskoczył Cię najbardziej? Zautomatyzowany dój? Oddzielanie śmietanki? Ubijanie, które odwraca strukturę emulsji? A może linia pakująca pracująca z ogromną prędkością? Napisz o tym w komentarzu i zasubskrybuj Fabryki i Fakty, jeśli nie należysz jeszcze do naszej społeczności. Tutaj otwieramy drzwi zakładów, których niemal nigdy nie widzisz, choć stoją za praktycznie wszystkim, czego używasz i co spożywasz każdego dnia. A jeśli wydaje Ci się, że widziałeś już wszystko, nawet nie wyobrażasz sobie fabryki, którą pokazaliśmy w poprzednim odcinku. Film właśnie pojawia się na Twoim ekranie. Kliknij. I chodź ze mną odkryć kolejny przemysłowy sekret tutaj, w Fabrykach i Faktach. Serdecznie Cię pozdrawiam. Do zobaczenia tam.